Cześć, nazywam się Michał Rokosz, jestem partnerem w funduszu Innovo Venture Partners. Wspieramy najlepszych i najambitniejszych przedsiębiorców z Polski i z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj będę miał okazję porozmawiać z Mają Szefer, która jest założycielką i CEO Zoe. Maja opowie nam o tym, jaką drogę przeszła ona i jej firma, dlaczego zdecydowała się na finansowanie Venture Capital, jak z firmy, która działała na rynku polskim, stała się firmą globalną i jakie dalej ma plany. Cześć Maju, dzięki za przyjęcie mojego zaproszenia. Cześć Michał, bardzo miło mi, że mogę tu dzisiaj być. Około 1,5 roku temu poznaliśmy się. Przez kilka miesięcy prowadziłaś biznes cały czas samodzielnie. Potem zostaliśmy jednym z udziałowców Zoe w ramach rundy finansowania, która wydarzyła się w lipcu. Jakbyś mogła opowiedzieć nam trochę o tym, czym jest twoja firma, jak do tego doszłaś, tak żeby nadać kontekst. Zoe automatyzuje obsługę klienta w szybko rozwijających się firmach. Pomagamy firmom, głównie e-commerce i startups B2C, automatyzować ich konwersacje na czacie, odciążając tym samym obsługę klienta i pozwalając im rozwijać się szybciej. Nasza historia zaczęła się kilka lat temu, kiedy razem z moim wspólnikiem Maćkiem prowadziliśmy Software House. Współpracowaliśmy wtedy ze startupami i również z większymi korporacjami, gdzie realizowaliśmy innowacyjne projekty. Jednym z naszych klientów był InPost. I w tymże InPostie współpracowaliśmy blisko z działem Customer Service. I wtedy zauważyliśmy jeden z największych problemów tej organizacji, jeżeli chodzi o skalowanie. Była to obsługa klienta, głównie przed oczywiście pikiem świątecznym, czyli wtedy, kiedy wszyscy zamawiamy najwięcej paczek. No po prostu nie jest to żadną tajemnicą, że InPost miał problemy z odpisywaniem na czas i każdy z nas tego prawdopodobnie doświadczył, jeżeli korzystał z usług InPostu i miał jakiś problem. I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób możemy tej organizacji pomóc jako Software House, jako firma usługowa, która dostarcza im rozwiązania. Wcześniej już słyszeliśmy co nieco o automatyzacji, o chatbotach, o tym, w jaki sposób można automatyzować, usprawnić obsługę klienta i pomyśleliśmy, że to jest nasz moment, to jest ten moment to shine i możemy się wykazać. Więc co zrobiliśmy? Umówiliśmy spotkanie z Rafałem Brzoską. To było trochę szalone, ponieważ byliśmy właściwie dzieciakami w tamtym momencie, zaraz po studiach. I zapitchowaliśmy mu ten pomysł, że chcielibyśmy podjąć się takiego wyzwania, odciążenia ich kanału czatowego z powtarzalnych pytań. I sprzedaliśmy to rozwiązanie na pierwszym spotkaniu, więc mieliśmy właściwie 2 tygodnie na stworzenie MVP czegoś, co w przyszłości okaże się Zoe, ponieważ to było zaraz przed właśnie tym pikiem świątecznym. No i udało się to. Zautomatyzowaliśmy wtedy 50% ich zapytań do customer serwisu. Był to duży sukces zarówno dla nas, jak i oczywiście dla InPostu. Niesamowite oszczędności czasu i pieniędzy. I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, jaki jest problem tak naprawdę, że są miliony takich firm jak InPost, miliony szybko rozwijających się organizacji, dla których jednym z głównych tak zwanych bottlenecków jest customer service. I doszliśmy do wniosku, że problem jest to, że dlaczego automatyzacja nie jest jeszcze powszechna? Bo jest trudno dostępna, bo taki projekt wdrożenia automatyzacji to jest około 6 miesięcy. Komitując się na taki projekt, firma tak naprawdę nie ma gwarancji sukcesu, nie wie jakich rezultatów może się spodziewać. Przeważnie jest to około 10% zautomatyzowanych czatów. Dodatkowo obsługa później takiego projektu to są dodatkowi pracownicy, którzy muszą się tym zajmować. No jest to po prostu trudne do wdrożenia. I wtedy postanowiliśmy, że Zoe będzie tym rozwiązaniem, które można wdrożyć w 24 godziny i zacząć automatyzować od pierwszego dnia i osiągać rezultaty dosłownie w tym samym dniu, w tym samym tygodniu, dochodząc do 30, 40 i w końcu 90% automatyzacji. Chciałbym pogłębić niektóre wątki, ale na początku chciałbym zacząć od ciebie. Jak się odnosisz do takiej sytuacji, kiedy ludzie mówią, jak to jest być kobietą, founderką i w ogóle do takiego pojęcia female founder, które ostatnio wzbudza sporo zainteresowania?
Bardzo go nie lubię, bo nigdy się tak nie postrzegam. W sensie nie zastanawiam się nad tym. Zaczęłam się zastanawiać całkiem niedawno, bo jednocześnie czuję tę misję, żeby propagować tworzenie, budowanie własnego biznesu wśród kobiet, bo uważam, że jest nas zdecydowanie za mało, co zresztą pokazują statystyki. Natomiast ja nigdy nie miałam takiego problemu, powiedzmy, przebijania się jakoś szczególnie, ponieważ studiowałam informatykę, to raz, wcześniej chodziłam do matwizu, więc nieustannie ciągle byłam jedną z niewielu dziewczyn w moich grupach społecznych. Kiedy ja zaczynałam informatykę, studiowałam informatykę przez 5 lat, na moim roku było 8 kobiet na 130 osób, jeżeli dobrze pamiętam. No, ale to się zmienia i teraz na przykład jest to podobno już 50-50, więc to już się rozpoczęło, co mnie bardzo cieszy. No, ale w związku z tymi swoimi doświadczeniami nie mam takiego problemu na co dzień, że jednak ten świat startupu, świat biznesu, szczególnie w naszym kraju, chociaż nie mam na to danych, więc ciężko powiedzieć, jest jednak światem męskim. Natomiast w ostatnimi czasy faktycznie zastanawiam się nad tym, w jaki sposób mogłabym wesprzeć kobiety w tym, żeby zaczęły myśleć o własnym biznesie, żeby się tego nie bały. Wiadomo, że jest to kwestia tego, że biznes obecnie startupowy to jest głównie technologia. No i wydaje mi się, że głównym może nie problemem, ale głównym wyzwaniem, które stoi przede mną, przed nami, przed wszystkimi, którzy promujemy startupy, pracujemy w startupach, tworzymy startupy, jest promocja tego u źródeł, tak? Czyli jeszcze na etapie liceum, czy wśród studentów, studentek, że jest to fajna droga, że nie ma się czego bać, że jest to super wyzwanie. Więc tak na to spoglądam. Jak to jest być female founder? Nie wiem, bo nie mam porównania. Może tak jak i male founder. Dla mnie to nie jest absolutnie żadna przeszkoda. W żaden sposób tego nie odczuwam. Myślisz, że to jest dla ciebie plus czy minus, że jesteś jedną z nielicznych founderek takich topowych startupów, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę? Myślę, że jedno i drugie. Znaczy są plusy i minusy jak wszystkiego. Plusem na pewno jest to, że to zwraca uwagę. Więc ten taki pierwszy moment jest ten element zaskoczenia, co jest strasznie smutne, że jest to element zaskoczenia, czyli o wow, kobieta founderka, nie powinno tak być i to jest absolutnie nasz problem jako całej społeczności, ale gra to niewątpliwie na moją korzyść. Natomiast zaraz potem pojawiają się oczywiście te jakieś wątpliwości, tak? Że kobieta founderka to co to właściwie znaczy? Czyli, że jest emocjonalna, czyli, że nie potrafi myśleć liczbami. Jak ona pociągnie biznes, który ma 100 000 przychodu, 1 000 000 przychodu, czy potrafi dojść do 10, 100 i tak dalej. No i wtedy zaczyna się pod górkę. Tutaj na pewno zaczyna się przewaga minusów nad plusami, ale ja lubię challenge, więc bardzo mnie to bawi, bo lubię po prostu z nimi wygrywać i jest to fun, można powiedzieć, ale oczywiście utrudnia to całą sytuację. Code Heroes było jednym z setek, pewnie jak nie tysięcy software house'ów, które działają w Polsce. I doszliście do tego, tak jak wspominałaś przy okazji Impostu, że stworzyliście swój produkt. To jest coś, co pewnie jest takim marzeniem albo pomysłem i próbuje się to zrealizować dla wielu software house'ów. Jak się przechodzi z firmy usługowej na firmę produktową? No z perspektywy czasu to łatwo jest oczywiście mówić i można powiedzieć, że fantastycznie, nie ma nic lepszego niż przejście na własny produkt. Natomiast no, oczywiście po drodze były wzloty i upadki. Pierwszym z nich jest w ogóle fakt rozpoczęcia pracy nad własnym produktem. My tak naprawdę spędziliśmy, nie chcę teraz skłamać, ale pomiędzy rok a 2, zanim poważnie zabraliśmy się za Zaui, czyli pomiędzy tym etapem, kiedy wydewelopowaliśmy MVP dla Impostu, a kiedy zaczęliśmy faktycznie sprzedawać Zaui jako produkt do kolejnych klientów, bo zawsze jest coś w firmie usługowej, zawsze ten klient, który właśnie przychodzi i ma swój projekt do realizacji, jest ważniejszy niż twój projekt, no bo masz jednak team do utrzymania, więc musisz im zapłacić, ten produkt jeszcze nie zarabia, więc
Więc tak to się sprowadza nieustannie na dalszy plan i ciężko się tym zająć. Natomiast, tak jak wspomniałam, ja zawsze wiedziałam, że chcę zbudować firmę produktową i zawsze to był gdzieś mój cel. I zaczynając Software House, wiedziałam, przynajmniej tak chciałam, żeby to była droga do zbudowania własnego produktu, przyjrzenia się temu, jak biznes funkcjonuje, gdzie są potencjalne takie tier 1 problemy. Więc było to dla mnie oczywiste, że w pewnym momencie muszę się odciąć i postawić wszystko na jedną kartę. I tak też się stało. W pewnym momencie powiedziałam dość. Ja zajmuję się na 100% tylko wtedy Chatbot Eyes, potem zmieniliśmy nazwę na Zoe i odcinam się od Software House'u. Więc pociągnęłam grubą kreskę i powiedziałam, ja od dzisiaj nie zajmuję się Software House'em i to była absolutnie fantastyczna decyzja i jest to niezbędna decyzja, jeżeli firma usługowa myśli nad stworzeniem własnego produktu. Przynajmniej jeden z co-founderów musi się zająć na 100% tym tematem. Gorzej, jak jest tylko jeden wspólnik. Czyli jedna osoba, która taką firmę prowadzi. Natomiast ja miałam ten komfort, że mogłam to zrobić. No i jakie są plusy firmy produktowej? No, finalnie człowiek nie musi martwić się o jutro, bo jeżeli sprzedaje produkt w modelu Software as a Service, tak jak my sprzedajemy Zoe, no to mamy przewidywalne przychody. My wiemy, ile co najmniej wpłynie nam w przyszłym miesiącu. Oczywiście są różne wzloty i upadki, klienci nie płacą, ale to nie jest tak powszechne jak w firmie usługowej, wbrew pozorom. Więc jest ten komfort. Dla mnie to była niesamowita zmiana. W momencie, kiedy byliśmy w stanie pokryć wszystkie koszty pracy zespołu Zoe z pieniędzy, które płacili nam klienci, to była dla mnie niesamowita ulga, ponieważ mając firmę usługową, tak naprawdę nigdy nie wiedziałam, czy za 2 miesiące będę mieć na pensję dla ludzi. To się niewątpliwie zmieniło i jest to bardzo, bardzo fajny element. W ogóle uważam, że całkiem niesamowite jest, że de facto finansując rozwój z tego, co wam generowała działalność usługowa, byliście w stanie dojść do etapu, w którym produkt był jakby biznesem, który był po break-even. I to w ciągu mniej więcej roku, od kiedy go wystartowaliście. A mimo tego po tym roku zaczęłaś wysyłać maile. Pamiętam, wysłać takiego pięknego maila, że już czas. W międzyczasie jeszcze podjęliście decyzję o tym, żeby skupić się na jednym zastosowaniu, konkretnie tym customer serwisowym. Co takiego się stało, że po roku, kiedy już doszłaś do break-even, czyli mogłaś w zasadzie jeszcze trochę ten produkt rozwinąć, wypłacać z tego niezłą kasę. Kupić samochód i mieszkanie. Kupić samochód, mieszkanie i jeszcze na bułkę z szynką by wystarczyło, a jednak stwierdziłaś, że idziesz w tak zwaną ścieżkę VC, o której chętnie bym potem trochę więcej pogadał. Jasne. No to znowu wynika trochę z mojej historii, czyli od samego początku, od tak naprawdę wczesnego dzieciństwa wiedziałam, że chcę być przedsiębiorcą. Potem wiedziałam, że chcę zbudować firmę produktową i że chcę się skupić na Zoe. I tak wiedziałam, że chcę zbudować firmę globalną. W sensie to było absolutnie bezdyskusyjne. Taki był mój plan od bardzo wczesnych lat dziecięcych. Brzmi to śmiesznie, wiem, ale tak faktycznie było. Nawet tak może teraz mnie oglądają tutaj moi znajomi ze szkoły i zawsze mówiłam o tym, gdzie ja tu będę mieszkać i jakie życie będę prowadzić. Czyli jakby nie chcę tutaj mówić, że będę się rozbijać w Ferrari, nie o to chodziło, ale ja zawsze myślałam o tym, że nie będę mieszkać w tym moim małym miasteczku, tylko będę mieszkać na przykład w Stanach, tak? To z punktu widzenia, nie wiem, 15-latki brzmi śmiesznie, tak? Ale taki był faktycznie mój plan i jak zobaczysz na to, jak sobie to życie poukładałam, to zasadniczo jest to nieustanna egzekucja. Więc tak było i w tym wypadku. Jakby, jeżeli chcesz zbudować globalną firmę, no to statystycznie, ty wiesz najlepiej o tym, statystycznie musisz pójść ścieżką VC, bo jest to właściwie teraz jedyna opcja, najpewniejsza zbudowania globalnego biznesu. Musisz prześcignąć konkurentów, którzy ten kapitał mają. Więc to, kiedy poczułam się gotowa, to był taki moment, kiedy jakby stwierdziłam, czym naprawdę jest Zoe, czym powinno być w przyszłości i doszło do mnie, tak, z tego produktu możemy zbudować globalną firmę, w globalnym zasięgu. Jest konkretny problem do rozwiązania, ten problem nie jest jeszcze rozwiązany, możemy się zeskalować globalnie, zróbmy to. Minęło 9 miesięcy, od kiedy my zainwestowaliśmy i jeszcze grupa fajnych aniołów biznesu z nami, czyli jesteś już w
trzeciej swojej roli biznesowej z firmy usługowej przez firmę produktową po właśnie ścieżkę VC. Co się zmieniło przez te 9 miesięcy, czy od kiedy weszliśmy? Wszystko się zmieniło. Absolutnie wszystko się zmieniło i to jest największy fan w budowaniu firmy VC-backed, że co 6 miesięcy właściwie masz inną pracę. Tak mi się wydaje. I ja od już jakiegoś czasu mam taką wewnętrzną zasadę, że jeżeli nie jest ci wstyd za to, co robiłeś 6 miesięcy temu, to znaczy, że coś jest nie tak. Czyli powinieneś absolutnie wstydzić się siebie sprzed 6 miesięcy, to znaczy, że robisz nieustanny progres i tak jest i w tym wypadku. Więc 9 miesięcy temu to był zupełnie inny mindset, zupełnie inna firma. Aż nie chcę o tym myśleć. W każdym razie 9 miesięcy temu, no to już sobie opowiedzieliśmy, w tym czasie tak naprawdę z firmy bootstrapującej się, sprzedającej w 100% do polskich klientów, mogę powiedzieć jeszcze nieśmiało, ale jednak, że staliśmy się firmą globalną, zatrudniamy ludzi poza Polską, więc budujemy sobie taki bardzo zdywersyfikowany zespół, jednocześnie remotely, co oczywiście jakby spowodowała pandemia, ale nie tylko, taki jest zasadniczo trend i jeżeli chcemy mieć globalne talenty, no to musimy je zatrudnić globalnie. No i przede wszystkim klienci. Tak naprawdę ponad 80% leadów, które teraz do nas spływają, to jest zagranica i to było coś absolutnie nie do pomyślenia 9 miesięcy temu i coś, co może bym sobie przyśniła, ale na pewno nie wiedziałabym, że dojdziemy do tego w tak sprawny sposób, mimo że oczywiście pitchując może byłam trochę bardziej przekonana co do tego, no to oczywiście w środku gdzieś miałam obawy, jak my tak naprawdę tego dokonamy, ale zrobiliśmy to, więc jest to zupełnie inna organizacja. Ja uważam, bo ja jestem w boardzie ZAUI, to jeden z fajniejszych boardów, w których uczestniczę. I jestem pod dużym wrażeniem tego, że wy, mimo że mieliście dużo niższą konwersję z leadów zagranicznych, czyli każda godzina zainwestowana w sprzedaż za granicą przynosiła mniej złotówek czy dolarów na konto niż godzina sfokusowana na sprzedaży w Polsce, to wy konsekwentnie cały fokus mieliście tam, że w zasadzie w Polsce to z racji tego, że jesteście rozpoznawalni, macie InPost, Avive, L'Oreala, to po prostu klienci się dowiadują, widzą te case'y, to jednak jakby core focus był za granicą i to pewnie 1 albo 2 kwartały przez to były słabsze niż mogłyby być. Jak do tego podeszliście? Dokładnie tak jak transformując się z software house'u na produkt. Zasadniczo, nie powiedziałam o minusach transformacji z firmy usługowej na produktową. Jakby pracując w firmie usługowej, doprowadziłeś już do takiego momentu, że wypłacasz sobie super kasę, masz na ten samochód, masz na to mieszkanie, jest ekstra. I w pewnym momencie musisz to odciąć. Nie wypłacasz sobie pensji, albo wypłacasz sobie po prostu minimalną pensję po to, żeby przeżyć. I to jest pewne wyjście ze strefy komfortu. Teraz mówię pewne wyjście, ogromne wyjście ze strefy komfortu. Więc to wymagało takie właśnie przejście z firmy usługowej na produktową. I to samo tutaj, kiedy zdecydowaliśmy się, jakby nie było innego wyjścia, no to było oczywiste, że musimy zacząć pozyskiwać klientów za granicą, no to bardzo istotny był ten fokus. Żeby sfokusować się na zagranicę, musieliśmy odpuścić Polskę, a w związku z tym wiedzieliśmy, że przychody mogą być przez jakiś czas niższe, w sensie mniej przyrastać. I to była świadoma decyzja. To jest krok, który musimy podjąć. Nie przejdziemy level dalej, jeżeli się na to nie zdecydujemy. My od początku budowaliśmy nasz zespół Generation z naciskiem na zagranicę. Tutaj oczywiście to nie byłoby możliwe bez fantastycznego zespołu Sales Developmentu, który tego dokonał. Przez dobrych kilka miesięcy, bez praktycznie żadnych rezultatów, to, że udało się utrzymać wysokie morale w zespole, to jest absolutnie niesamowite i zasługa świetnego team lidera. Ale to były ciężkie czasy, co tu dużo mówić. Cały czas działaliśmy z nadzieją, tak, to się uda. Finalnie znajdziemy tę tajemnicę, jak pozyskiwać zagranicznych klientów. No i nadszedł ten moment, kiedy to się zadziało i wszystko się zmieniło. A propos rzeczy, które się zmieniły, jak z utratą kontroli? No, fantastycznie z utratą kontroli. Ja wiem, że to jest częsty temat podnoszony przez funderów, którzy myślą o przejściu na ścieżkę VC, zbootstrapowania się i wydaje mi się, że jest to utrata kontroli nad firmą.
Ale to jest, ja bym powiedziała, że absolutnie z tej strony nie czuję utraty kontroli nad firmą, czyli dlatego, że jesteśmy VC-backed, że inwestorzy każą mi coś robić. Absolutnie. I myślę, że to jest pewne zaskoczenie dla funderów często, może być, że jednak jak przechodzisz na ścieżkę VC, to wcale nikt nie mówi ci, co masz robić. Czasami może nawet oczekujesz tego, że ktoś ci powie, co masz zrobić, ale tak się absolutnie nie dzieje. Ktoś może ci podpowiedzieć odnośnie swoich doświadczeń, jakby to zrobił, ale nikt za ciebie decyzji nie podejmie. W tym zakresie nie ma absolutnie żadnej utraty kontroli. Utrata kontroli wiąże się z tym, że firma szybko się rozwija. I Rafał Brzoska, nasz pierwszy klient, wzmacnia ten przekaz, że jeżeli masz wszystko pod kontrolą, to zasadniczo prawdopodobnie zbyt wolno jedziesz. I dokładnie tak jest w szybko rosnących firmach. To znaczy, to utrata poczucia kontroli wynika z tego, że firma jedzie szybciej niż ty jesteś w stanie ją ogarniać. I po prostu nieustannie oczywiście są jakieś pożary, które musisz gasić i musisz mądrze wybierać, który pożar aktualnie wymaga twojej uwagi i jest to super fun, to znaczy może jestem nienormalna, prawdopodobnie trochę tak, ale to jest to, z czego mam tak naprawdę największą radość, z tego, że ta firma tak super się rozwija i znowu kiedy wracam te 6 miesięcy wstecz, myślę sobie wow, ale zrobiliśmy progres i najfajniejszym uczuciem jest, kiedy rzeczy dzieją się bez twojej kontroli i one dzieją się w odpowiedni sposób. I to jest taki etap teraz, który mam, że obserwuję, że moje poszczególne działy zaczynają działać autonomicznie i radzą sobie i rzeczy dzieją się bez mojej akceptacji i dzieją się dobrze i to jest naprawdę niesamowite uczucie, polecam każdemu, więc taka utrata kontroli jest. Pewnie nie wszyscy są na nią gotowi, nie wszyscy mieliby z tego fan, dlatego ja nieustannie powtarzam, ścieżka VC nie jest dla każdego. Trzeba być trochę nienormalnym, trzeba mieć takie parcie na zbudowanie czegoś naprawdę dużego, bo taki jest cel brania kasy z VC. Myślę, Michał, że możesz to dokładnie potwierdzić. I to jest coś, czego może brakowało 10 lat temu na rynku i takie konwersacje też mam z moimi znajomymi. Braku świadomości wcześniej, że ścieżka VC to jest właśnie ścieżka szybkiego wzrostu i że musisz cisnąć na wyniki i twoim celem jest zbudowanie firmy globalnej, która zarabia dziesiątki, setki milionów dolarów. I wycofanie się z tego nie jest oczywiście mile widziane, bo inwestor zainwestował w ciebie po to, żeby wyjść z tej inwestycji z sukcesem. Więc wydaje mi się, że kilka lat temu brakowało takiej świadomości i to jest też wina VC, że ta komunikacja powinna być bardziej otwarta odnośnie oczekiwań, ale myślę, że teraz jesteśmy na dobrym torze i choćby ta rozmowa teraz, czy inne działania, które podejmujecie, ma na celu zbudowanie tej świadomości. Tak, ścieżka VC nie jest dla każdego, ścieżka VC wiąże się z tym i z tamtym, ale jeżeli ktoś na to chce wskoczyć na ten statek, no to jest to super przygoda. Tak, wiesz co, wydaje mi się, jest taki problem ze zrozumieniem, bo często przedsiębiorcom się wydaje, że jak fundusz VC wejdzie i zarobi i firma urośnie 3 razy, to jest to super sukces, nie? Wy urośliście pewnie około 3 razy od kiedy weszliśmy, zależy tam, który punkt w czasie weźmiemy i to jest mniej więcej oczekiwanie VC, że w ciągu tamtego roku po inwestycji urośniesz te 3, 5 albo jeszcze więcej razy. I wydaje mi się, że, bo wy formalnie nie utraciliście kontroli, znaczy wy macie ciągle większość w spółce i w zasadzie moglibyście praktycznie wszystko robić, natomiast to, że gdzieś tam przed tobą już niedługo jest kolejna runda i za kolejne 18 miesięcy jeszcze kolejna, to jest to, czego wymaga ta ścieżka VC. Znaczy, jeżeli chcesz po prostu w 5 lat z 1 miliona złotych dojechać do 100 milionów złotych przychodu, to po prostu trzeba rosnąć bardzo agresywnie, pozyskiwać fundusze. Dolarów to jeszcze kolejny rok. Jak zaczynaliśmy rozmawiać, to gdzieś tam byliście na poziomie chyba 1 miliona złotych, trochę powyżej. Słuchaj, fundusze mówią dużo o swoim added value, smart money i jak przejdziemy przez strony, to każdy w zasadzie to za tego przedsiębiorcę buduje tą firmę. A czy mogłabyś podać konkretny przykład, nie wiem, jednego doradcy, który pracuje z konkretną funkcją biznesową i co dzięki tej współpracy zaczęliście robić, albo zaczęliście robić inaczej, albo przestaliście robić? Jasne, więc na przykład nasz dział marketingu pracuje z Exemo z TravelPerka. TravelPerk to jest taki startup enterprise SaaS, który
pozyskał bodajże około $130 milionów finansowania na przestrzeni 3 czy 4 lat, więc mocno VC-backed startup. I takich też advisorów poszukujemy, czyli którzy doszli ze swoją firmą z punktu tego początkowego do powiedzmy $10 milionów przychodów. I tenże doradca pomógł nam postawić tak naprawdę cały nasz messaging, to w jaki sposób mówimy o naszym produkcie, to w jaki sposób komunikujemy się z klientami, jaka jest ta wartość, którą klienci mają zobaczyć na tym pierwszym etapie, czyli z czym mają skojarzyć Zoe w ciągu powiedzmy 15 sekund od zobaczenia, nie wiem, sales prezentacji, czy strony internetowej, czy nawet maila wysyłanego przez naszych sprzedawców. I pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, to wyrzuciliśmy 80% funkcji Zoe. I to była praca, która tak naprawdę dotykała większości działów w naszej firmie, bo i produktu, i sprzedaży, i marketingu, lead generation oczywiście. I to był taki bold move, tak, który był wstępem do wszystkiego, czyli do tego, jak mówimy o Zoe, co dokładnie sprzedajemy, no, dosłownie wszystko i był to absolutnie przełomowy moment. Przed chwilą mówiliśmy o lead generation za granicą, no to też był jakby wstęp do tego, czyli z jaką tak naprawdę wiadomością, z jakim przesłaniem idziemy po tych zagranicznych klientów, w jaki sposób chcemy się wyróżnić. No i to się udało dowieść, zrobiliśmy to na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy i to jest jeden z elementów, z którego jestem absolutnie najbardziej dumna. Mhm. Jak to wygląda w szczegółach? W sensie to jest długookresowe zobowiązanie, wy mu płacicie, dajecie udziały, jak często z wami pracuje? Mhm. To jest bardzo różnie, wszystko w zależności od advisora. Niektórym płacimy, innym dajemy udziały, niektórym to i to. Bardzo zależy od tego, na jakim etapie taki advisor dołącza, w jaką wartość wnosi. Mamy takich advisorów, którzy pracują z nami naprawdę day to day. Jest to jedna taka osoba, którą absolutnie szanuję i doceniam i bez niego pewnie ciężko byłoby zrobić to, co nam się udało dokonać. Jeżeli chodzi o czas, to dosłownie tak samo, tak? Czyli albo day to day, to jest taki najbardziej ekstremalny przypadek. Przeważnie to są call raz w tygodniu, czy 2 razy w tygodniu, albo wtedy, kiedy tego potrzebujemy, czyli dzieje się jakiś ważny projekt, mamy jakiś proces do przepracowania, tak jak na przykład zmiana całego messagingu. No to wiadomo, są to warsztaty, są to spotkania, jest tego znacznie więcej. Myślę, że każdy startup musi sobie dopracować taką współpracę z advisorem na swoich zasadach. Po prostu. Jaki to jest rząd wielkości? Nie wiem, jak bierzesz na kwartał takiego bardzo senior osobę doświadczoną, która będzie wam pomagać coś mocno poprawić? Znowu to zależy od seniority i od konkretnej funkcji i rzeczy do zrobienia. To jest od kilku do kilkunastu, może w ekstremalnych przypadkach do kilkudziesięciu tysięcy dolarów takiego kwartalnego zaangażowania. Tak. Rozumiem, że warto. Absolutnie. To znaczy, jest bardzo dużo historii złych advisorów i każdy dobry advisor to powie, tak? Oni też cierpią przez to, że jest taka opinia wśród startuperów na ten temat, bo bardzo łatwo można zatrudnić advisora, który po prostu przyjdzie, poklepie cię po pleckach i powie, tak, no tutaj sobie zmień sobie tytuł w mailu. To się bardzo, bardzo często zdarza i wiem, że nam się poszczęściło, bo mamy świetnych inwestorów, którzy nam tych advisorów doradzili. Natomiast faktycznie, gdybyśmy mieli zbierać po prostu randomowych ludzi z rynku, to pewnie byłoby to większe wyzwanie i więcej porażek, zanim znaleźlibyśmy tego odpowiedniego advisora. To też jeszcze tak na boku myślę, że warto wspomnieć, że advisor advisorem, ale finalnie a propos kontroli, to founderzy muszą podejmować decyzje. Finalnie to jest nasza decyzja, czy tę radę przyjmiemy, czy jej nie przyjmiemy. I czasami trzeba jej nie przyjąć. I to jest, myślę, największe wyzwanie, kiedy rozmawia się z autorytetami, które już to zrobiły. Tylko pamiętajmy, że gdyby to było proste, to wszyscy by to robili.
Tak, to sukcesy byłyby super powtarzalne, second time funders, third time funders zawsze byliby successful, a tak nie jest. Więc to też trzeba mieć na względzie, że nie wystarczy zatrudnić, wynająć super advisorów do tego, żeby coś zrealizować, bo często trzeba powiedzieć, pewnie w 50% przypadkach, albo nawet częściej, nie, to nie jest dobry pomysł dla mnie. Mhm. Jak to, że przeszliście na ścieżkę VC wpłynęło na wasz zespół? Możemy im w końcu płacić tak, jak powinniśmy. Myślę, że to jest bardzo istotny element całej układanki, bo kiedy firma się bootstrapuje, to zawsze stoisz przed wyzwaniem. Zatrudnię tego marketingowca albo zatrudnię tego sprzedawcę i trochę urośniemy, czy dam podwyżki zespołowi. To jest, myślę, dość nieoczywiste rozwiązanie, ale bardzo, bardzo częsty problem, przed którym stoją firmy bootstrapujące się. No a kiedy wchodzimy na ścieżkę VC-backed, to najistotniejszy jest szybki wzrost, ale wszyscy wiemy, że szybki wzrost nie ma miejsca w momencie, kiedy ludzie są nieszczęśliwi, kiedy nie są zadowoleni, kiedy szukają nowych miejsc pracy, więc podstawową potrzebą jest godziwe wynagrodzenie, atrakcyjne rynkowo. Potem wchodzą w grę jeszcze inne motywatory i rzeczy, które firma jest w stanie osobom zaoferować, no ale to jest ta podstawowa i dla mnie to była bardzo fajna zmiana w momencie, kiedy mogłam dać całemu zespołowi podwyżki. Było to dla mnie bardzo satysfakcjonujące i takie w końcu. No a... Coś poza kasą się zmieniło dla nich? Oczywiście, że tak. Oraz, że pracują nad naprawdę świetnym produktem, że mamy środki, żeby ten produkt rozwijać, że mamy środki, żeby inwestować w marketing. To jest bardzo istotne, bo to sprawia, że ludzie rozwijają się w swoim obszarze, że mają na to czas, mają na to środki. Jest to bardzo istotne. No właśnie, bo dlaczego warto pracować w startupie, który jest VC-backed? Jakie są tego plusy, jakie są tego minusy? No można się bardzo wiele uczyć. Znowu wrócę do tych 6 miesięcy, że patrzymy 6 miesięcy wstecz i trochę nam wstyd, ale tego samego mogą oczekiwać pracownicy, że nieustannie będą się rozwijać. I oczywiście dlatego praca w takich startupach nie jest też dla wszystkich, bo tutaj trzeba nieustannie rosnąć z firmą. Trzeba się rozwijać, trzeba się uczyć. Nieustannie pracuje się w niepewnych warunkach, ale co rozumiem przez niepewność, to fakt tego, że nie wiemy, co jest za rogiem. Musimy być nieustannie przygotowani na coś, czego nie znamy. I to jest z jednej strony fun dla większości ludzi, ale też jest część ludzi, która po prostu docenia spokojne miejsce pracy, jakim są korporacje i to jest okej. To też jest ważne, żeby to powiedzieć. Praca, tak samo jak ścieżka VC nie jest dla wszystkich, tak samo praca w startupie nie jest dla wszystkich, ale te osoby, które lubią dynamiczny rozwój, chcą się uczyć i przede wszystkim zdobywać doświadczenie w firmie, która ma super globalny potencjał i która robi rzeczy inaczej niż inni i przede wszystkim prawdopodobnie robi coś pierwszy raz, szczególnie jeżeli mówimy o polskim rynku, robić coś, czego jeszcze nikomu nie udało się zrealizować, no to jest to moim zdaniem bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Mi się też wydaje, że dzięki temu, że wy macie iluś advisorów i robicie rzeczy powiedzmy według najlepszych światowych standardów, to zwłaszcza dla młodych osób to jest szansa nauczenia się po prostu jak się robi robotę w danej funkcji no, na po prostu światowym poziomie. I też uważam, my to bardzo fajnie widzimy, że ludzie, którzy zakładają startupy lub którzy są po takich szybko rosnących organizacjach, to mają gigantyczną przewagę, bo oni już po prostu widzieli, bo byli częścią tej organizacji, mogli zaobserwować, jak to się robi i w jakiś tam sposób wdrażają to w życie. No bo nawet jeżeli nie jesteś odpowiedzialna za pewne rzeczy, no to nie tylko jesteś w swojej funkcji, ale widzisz 3 inne funkcje, z którymi się stykasz i patrzysz, co ci ludzie robią, co można od nich sobie podpatrzeć. Słuchaj, chciałbym chwilę pogadać o fundraisingu. Rok temu mniej więcej zaczęłaś fundraising pierwszej rundy.
Jakie błędy wtedy zrobiłaś w tym fundraisingu i co teraz będziesz robić lepiej w kolejnym fundraisingu? Jakich nie zrobiłam. Chcielibyśmy porozmawiać. No pewnie zrobiłam każdy możliwy, ponieważ nie miałam nikogo przy swoim boku, kto pomógłby mi zrozumieć ten świat lepiej i zaprezentować się lepiej i przygotować pod tak naprawdę pozyskiwanie rundy. Tutaj Innovo było bardzo, bardzo pomocne i przymykało oko na pewne rzeczy w takim zakresie, że po prostu pomogliście poukładać niektóre rzeczy i przygotować się pod tę rundę. To na pewno było wspaniałe, bo ten pierwszy fundraising jest na pewno dla każdego najbardziej challenge'ujący, tak? Bo nie wiemy w ogóle, z czym to się je. Więc nawet nie chcę mówić, bo popełniłam każdy możliwy błąd zapewne, więc teraz już wiem, w jaki sposób powinno się rozmawiać z inwestorami, w jaki sposób powinno się przygotować prezentację. Ona nie była najgorsza swoją drogą, może to nie był taki najgorszy element, ale w jaki sposób No weź! Nie była. Ostatnio oglądałam, nie była taka zła. Oczywiście zrobiłabym ją teraz inaczej, ale... Czyli nie jest ci wstyd, jak patrzysz na prezentację sprzed 12 miesięcy? Nie, no jest mi wstyd, ale nie tak, że nie mogę przez nią przebrnąć, bo czasami mam takie rzeczy, że gdzieś się odkopuję i tak spojrzę tylko i myślę sobie nie mogę nawet na to patrzeć, bo po prostu spalę się do wstydu. Więc w przypadku tej prezentacji z godnością wróciłam do niej i przeszłam przez całą, żeby zrobić takie postmortem. Natomiast na pewno kwestia trzymania procesu inwestycyjnego to jest coś, co jest absolutnie wielką niewiadomą dla first time funder. Approachowanie inwestorów, wszystko. A co w takim razie byś poradziła sobie sprzed 12 miesięcy? Czyli osobie, która ma firmę, która jest bootstrapowana i myśli iść w stronę VC, jak się do tego zabrać? Zrób to szybciej. Pewnie to bym sobie poradziła sobie sprzed 12 miesięcy. Po prostu wskakuj i rób. Oczywiście popraw te błędy, za które teraz jest ci wstyd, ale zasadniczo podejmij to wyzwanie i nie zastanawiaj się, bo u mnie ten okres pomiędzy pierwszą naszą rozmową, a tym, kiedy poważnie podeszłam do procesu, to było około pół roku. Mogłam to zrobić pół roku wcześniej. I te same błędy bym popełniła i pewnie wiele by to nie zmieniło, a byłabym 6 miesięcy w przód, więc to mogłabym sobie poradzić. Okej. Mam nadzieję, że parę osób zdecyduje się w takim razie szybciej pójść na tą ścieżkę, chociaż tak jak mówiłaś, to nie jest ścieżka dla każdego. Maja, dzięki bardzo za rozmowę, wiele fajnych przemyśleń. Myślę, że osoby, które rozważają wzięcie pieniędzy VC, mogły zrozumieć zarówno jakie są tego plusy, jakie są tego minusy. Dziękujemy, że byliście z nami, dziękujemy za słuchanie, polecamy zasubskrybowanie nas na Spotify, YouTube, Apple Podcasts i śledzenie naszych social mediów. Będziemy mieli jeszcze wielu ciekawych gości, którzy będą opowiadać zarówno o tym, jak działa Venture Capital, jak i jak działają startupy. Dzięki bardzo. Dzięki.